i wtedy ciągnik miał przepracowane ponad 15 000 godzin. No a 2 lata później, bo w 15 miał przepracowane 12 000 godzin, no więc gdzieś tam plus minus 3000 zginęły. No i tutaj wygląda na to, że trzeba będzie remontować chyba cały silnik. Musimy tutaj po prostu jeszcze klienta na rozmowę zaprosić, żeby zobaczył, jak to wygląda. No bo to można przeżyć szok, tym bardziej, że no miało być tylko troszkę, a wychodzi niestety dużo więcej. Witam serdecznie wszystkich z warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie Podgórnym. No, trochę czasu brakowało, ale no, dzisiaj znaleźliśmy trochę czasu, żeby nakręcić tutaj krótki film o ciągniku Fendt 926 z roku 2003 roku. Rok produkcji 2003. Ciągnik no, pochodzi z importu, na pewno nie był sprzedany przez naszą firmę. Myślę, że to tam, o, tam jest jakaś jeszcze nazwa tej chyba firmy. Tak z wyglądu, to teraz już wygląda trochę lepiej, ale no, ciągnik pracował na pewno nie w gospodarstwie, a raczej przy budowie dróg i autostrad albo innych obiektów, no bo tutaj, jak to mówią niektórzy, jest praca w betonie. Natomiast ciągnik, ten klient obecnie, który go obecnie użytkuje go chyba od 8 lat albo 7. I tak szczerze mówiąc, ciągnik akurat do tego klienta za ciężko nie ma. Pracuje dość średnio, powiedzmy kilkaset, a tak dokładnie to chyba nie wiem, czy 200 godzin, 200 parę godzin rocznie, więc naprawdę ma lekko. Gospodarstwo nie jest zbyt duże, a klient ma kilka ciągników. No i to właściwie tylko chyba do jakichś tam określonych prac ten ciągnik jest wykorzystywany. No i tutaj mieliśmy zgłoszenie, żeby przyjechać, ponieważ gdzieś jest wyciek paliwa przy wtryskiwaczu oraz sprawdzić i ewentualnie naprawić układ klimatyzacji. No niestety, to tak zawsze przeważnie tak bywa, że jeżeli tam ktoś coś zgłasza delikatnego, jak się jedzie na miejsce, to się okazuje, że zakres jest na tyle duży, że należałoby ciągnikiem przyjechać do warsztatu. Ten ciągnik akurat tam przy okazji zabraliśmy naszym transportem. No i tutaj się troszeczkę niestety niespodzianek więcej ujawniło, no bo jak już na miejscu mechanik był stwierdził luz na zawieszeniu przedniej osi. Teraz jest to rozebrane, no ale ten luz był na tyle duży, że dosyć już mocno. Tutaj widać też zresztą łożyska. No tutaj jest pełno korozji. Te łożyska leżą tutaj wymontowane. Nie są tragiczne, bo nie są tragiczne, natomiast to już taki jest no, złego początek i za chwileczkę to łożysko by mogło się rozsypać, no i wtedy też uszkodzić jeszcze dodatkowo inne elementy. No i teraz żeśmy się tutaj obrudzili, a to zaraz się wytrzemy. No ale luz, no i teraz mówię przy okazji, że cała oś jest do zrobienia. No nie powiedziałem, ciągnik 2003 rocznik. Według wskazań licznika, zresztą za chwileczkę pokażę, to jest tam 13 700 godzin, czyli ten przebieg tak dosyć bardzo maławy. No ale to zobaczymy, jaki stan jest faktyczny. Wejdziemy do kabiny. Tutaj bez cykieszy akumulator jest podłączony, więc sobie go... No i tu pokazuje faktycznie. No i teraz oczywiście może tak pokażę, to będzie lepiej widać. Teraz trzeba szybko patrzeć. 13 717 godzin. Ja tam sprawdzałem w historii, bo taki ten przebieg troszeczkę maławy. Tak jak mówiłem, ciągnik klient użytkuje od 2000 bodajże 15 roku. Ten obecny właściciel. No i w historii u nas w systemie zauważyłem, że pierwsza wizyta naszego serwisu przy ciągniku była już w 2011
chyba 13 lub 12 roku, 13. W 2013 byliśmy wykonywać jakąś naprawę przy tym ciągniku, ale u innego klienta, zupełnie innego klienta w Polsce. I wtedy ciągnik miał przepracowane ponad 15 tysięcy godzin. No a 2 lata później, bo w 15 miał przepracowane 12 tysięcy godzin, no więc gdzieś tam plus minus 3000 zginęły. I teraz zobaczymy, tylko teraz będę musiał na chwileczkę tutaj, o tak sobie kamerę oprzemy. No i tu widzimy 16 483,5 godziny. No więc te 3000 gdzieś tutaj, a tam było 13 z haczykiem, tu mamy 16 400, no około plus minus 3000 godzin. No nie jest to mało, 3000 godzin gdzieś uciekło i tam to można sprawdzić samemu, każdy na tym terminalu jest to do sprawdzenia. Trzeba wcisnąć odpowiednie 3 przyciski na wyłączonym zapłonie, następnie włączyć zapłon. No i mamy tu takie menu serwisowe, gdzie pewne rzeczy są zapisane, jak wersja oprogramowania. No i właśnie ten jakby czas pracy tego tutaj monitora. Natomiast skąd ta różnica? No możliwe, że był wymieniany na przykład kombi instrument przez klienta gdzieś, ale no to teraz, no albo to można też powiedzieć, może jakiś zabieg mający na celu podniesienie wartości używanego ciągnika. No a wracając już dalej, no to wyciek faktycznie tam był. Ten wyciek pojawiał się tylko przy jakimś większym obciążeniu. No i tutaj wydmuchana tam nie dociskał wtryskiwacz. No ale zdjęliśmy też, jak już przy okazji pomierzyliśmy mu ciśnienie sprężania w cylindrach, no niezbyt ciekawe. Pokażę tam później na zdjęciu, będzie widać jakie ma ciśnienie. No i dlatego też podjęliśmy decyzję, tym bardziej, że tak jak widać tutaj przy kolektorach jest mokro, to nie jest naturalne, no nie powinno tu być oleju, czyli jakby tutaj na pewno bez problemu już na dzień dobry z głowicami, no ale mówimy, no to trzeba zobaczyć, jak już głowice mamy zdjęte, to widać, tutaj widać też turbo zażygane troszeczkę, niby jest luzu, w zasadzie nie ma. Pytanie, czy nie było kiedyś coś robione. No a tutaj, jeżeli by zajrzeć do cylindrów, to też no troszeczkę, tak jak się mówi kolokwialnie, brak śladów honowania i ewidentnie to no, wskazuje na zużycie eksploatacyjne, no bo jeżeli to się tutaj zużyło, no to od czegoś to się zużyło, na pewno nie od tego odstania. No i tutaj wygląda na to, że trzeba będzie remontować chyba cały silnik, a nie tylko leczyć go zapobiegawczo, a remontować. No tak jak widać tutaj teraz poświecimy, no to faktycznie tuleje gładkie, a powinny być, tutaj jest troszeczkę jakby lepiej. Na 4. cylindrze troszeczkę więcej tych śladów honowania, na 6. też. Więc tutaj myślę, że może nawet i troszeczkę zaciągnął jakiegoś zanieczyszczenia. No, jeżeli pracował w betonach, to jest to wielce prawdopodobne, że mogło tutaj dojść do, właśnie wcześniej już do zaczęcia troszeczkę pyłu, no bo tak jak jeżeli to mamy pierwsze cylindry, zużytą gładź cylindrową, to zawsze jest to efekt zanieczyszczeń. Jeżeli na przykład mamy od tyłu zużytą gładź cylindrową i coraz mniejszą w kierunku przodu silnika, to jest to zawsze przeważnie efekt przegrzania silnika, no bo wtedy też wiadomo, tam chłodzenie jest troszeczkę, czym dalej od chłodnicy, tym gorsze, czyli od chłodnicy, czy od pompy wody, tym to chłodzenie jest mniej efektywne, no i potem tam dochodzi do zapieczenia się pierścieni, czy zużywania się gładzi cylindrowej.
No, oprócz tutaj silnika, wiadomo, że myślę, bez remontu się nie obędzie. Pytanie, musimy tutaj po prostu jeszcze klienta na rozmowę zaprosić, żeby zobaczył, jak to wygląda. No bo to można przeżyć szok, tym bardziej, że no miało być tylko troszkę, a wychodzi niestety dużo więcej. No ale widać też, w jakim stanie jest chłodnica wody. W zasadzie jej skuteczność oddania ciepła to jest minimalna i to też może być później efektem, że silnik, a też z tego, co tutaj był, z informacji od klienta, że dosyć szybko się silnik nagrzewa, dosyć szybko osiąga wysoką temperaturę, no to więc mamy tutaj jakby rozwiązaną zagadkę, jeżeli chodzi o osiąganie zbyt szybko, zbyt wysokiej temperatury pracy silnika i jest to najczęściej problem właśnie chłodnicy. Ta chłodnica już chyba też tutaj była coś tutaj, mówiąc kolokwialnie, leczona w jakiś tam sposób, no ale tutaj chyba jednak się skończy na wymianie chłodnicy, no ale to też musimy też wszystkie koszty policzyć, bo oczywiście my możemy mówić, że trzeba coś zrobić, natomiast no, trzeba jeszcze popatrzeć ewidentnie na koszty naprawy, no i czy klient zechce to w tych kosztach robić, czy jednak stwierdzi, że ten ciągnik jest mu już niepotrzebny i szkoda pieniędzy i być może padnie decyzja, że trzeba go sprzedać albo w takim stanie, albo zrobić go w jakimś minimalnym zakresie i sprzedać jako chodzący, no bo w tej chwili to nawet dosyć ciężko byłoby go klientowi zaprezentować, no bo nie odpali, tak? Chłodnica intercoolera, też tutaj widzimy, już też była tutaj ingerencja, było robione, no i gdzieś tutaj nadal się coś poci, no więc do rozszczelnienia znowu doszło, tu na dole jest chłodnica oleju już, no ale ta górna część jest to chłodnica intercoolera i widać tutaj miejsca, gdzie już była naprawiana i jakieś tutaj jeszcze ślady są, więc pytanie, czy to raczej nie jest to pozostałość po poprzedniej awarii, a jakaś tutaj bieżąca usterka tej chłodnicy. Kolano układu wydechowego, no też w stanie widać, że tutaj, jak to kolega tu podsumował, klejone z wszystkiego, co było w okolicy i pewne jest, że na pewno nie robił to obecny właściciel, bo tak jak mówię, on ten ciągnik u klienta według wskazań od 2015 do 2023, czyli no powiedzmy, no nie, no 8 lat to nie, no ale 7 lat na pewno, to on przepracował troszeczkę ponad 1000 godzin, więc naprawdę tutaj nie napracował się i pewno u tego klienta to on tutaj na ten remont nie zarobił, no ale to jest efekt wcześniejszych. Tutaj myślę, że no, tutaj mamy kolektor ssący, widać tutaj olej się zbiera, no i tak to niestety wygląda. To powinno być w zasadzie tu wszystko czyściutkie, no, to dosyć mocno tutaj zasyfione, no ale to przy takim zużyciu cylindrów, no to jest nieuniknione, że tak się będzie niestety działo, także to jest taki wyznacznik, co trzeba zrobić, że silnik niestety musi być wyremontowany, no chyba, że jak mówię, nie chciałbym tutaj już może sugerować, no ale w takim stanie tym ciągnikiem się pracować niestety nie da. Niestety no sam silnik, wyremontowanie samego silnika też tutaj niewiele jeszcze zmieni, bo oprócz silnika tutaj jest dużo więcej innych rzeczy do zrobienia. Tak jak mówiłem, luz na zawieszeniu przedniej osi. Tu jest siłownik układu kierowniczego, też to widać. No mamy uszkodzone osłony przegubów. Tu widać, że zaczynało się już coś pocić, więc to też pewno trzeba będzie zrobić. Pytanie, czy się uda, bo z tymi siłownikami niestety tutaj to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie i dosyć często się kończy tym, że taki siłownik trzeba w całości praktycznie wymienić, ponieważ no jeżeli mamy wyrobione obudowę zewnętrzną i obudowę tutaj te mocujące do wspornika osi, jeżeli te elementy są wyrobione i zostałoby tylko tłoczysko, które też gdzieś tam może być lekko podrobione, to wtedy już koszt naprawy takiego siłownika
jest na tyle wysoki, że bez sensu jest go naprawiać. Lepiej wymienić na nowy. Ciągnik z silnikiem MANA, dosyć twarda jednostka, jeżeli chodzi o silniki. Jest to też silnik dosyć oszczędny, tu już jest na pompie VP. Ale no też mam tutaj taką może małą wadę. Czasami niestety zdarza się, że w tym miejscu, już tu widać, też jest ocieknięte. Bardzo często leci nam olej pomiędzy tutaj tą płytą a blokiem silnika i pokrywą rozrządu. I tu jest, to jest taka płyta pośrednia łącząca blok silnika z miską. Miska jest, jak widać, solidna, jest to też rama ciągnika tak naprawdę, przez którą tutaj w środku przechodzi wał napędowy o przedniej osi. I to jest taki dosyć naprawdę ciężki, ale też i drogi element. A jest zniszczalny, bo też mieliśmy taki przypadek, że ta miska została uszkodzona właśnie z powodu nadmiernego luzu w zawieszeniu przedniej osi. No i ta oś, że tak powiem, troszeczkę sobie latała, wał bił, no i zrobił dziurę w misce olejowej. To też takie rzeczy tutaj naocznie widziałem, że można i coś takiego zrobić. No ale tutaj wracając jeszcze do tego elementu, tutaj tak jak widać jest ocieknięte olejem, no i w większości przypadków w zasadzie każdy silnik, który rozbieramy i remontujemy, to niestety trzeba tą płytę pośrednią splanować, ponieważ tutaj też będzie pewno widać, jak rozbierzemy, o ile rozbierzemy ten silnik, bo to też nie wiadomo, co klient powie. I później dokładnie pokażę, zresztą w którymś filmie tam pokazywałem nierówności na tej płycie, no i wtedy nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób skutecznie uszczelnić. Uszczelnić na chwilę, a później po jakimś czasie tutaj wychodzi olej, więc wtedy trzeba to splanować. A z uwagi na to, że to jest dosyć duży element, nie każdy zakład dysponuje taką maszyną, żeby to zrobić. I w większości zakładów szlifierskich, no niestety to jest nie do wykonania. Jest jedna firma w Poznaniu, dawne zakłady Hipolita Cegielskiego, no chyba do tej pory się tak nazywają. No i tam akurat coś takiego można zlecić, oni to zrobią. Tu w ciągniku widać też, że jest jakaś dziwna instalacja paliwowa. Coś tu jest podokładane, z tego klient na pewno nie używał i ciągnik najprawdopodobniej, tutaj widzimy też jakiś zawór do przełączania. Prawdopodobnie ciągnik miał instalację i to z pozostałości po tej instalacji do oleju rzepakowego. Kiedyś była taka moda i takie paliwo stosowali, w Niemczech też, nie wiem czy jeszcze nie stosują. Właśnie do ciągników stosowali paliwo wyprodukowane z oleju rzepakowego i tutaj prawdopodobnie taka instalacja właśnie, pozostałości po niej zostały, bo tutaj mówiłem, ciągnik pracował w Niemczech, gdzieś na jakichś budowach. No i tu jeszcze trochę rzucimy okiem na tył, no też tutaj widać elementy tuza, tu już są zdemontowane, ale też tutaj są wszędzie gdzieś tam większe lub mniejsze luzy, także niestety też tutaj, gdyby to miało faktycznie chodzić dobrze i długo służyć, to tutaj trzeba by pomyśleć nad wymianą, chyba już wtedy, chociaż tu już są nowego typu wieszaki. Znaczy nie, w tym modelu, przepraszam, w tym modelu już były tego nowszego typu wieszaki, w starszych ciągnikach były takie jeszcze z korbką, a w tych już były te nowsze wieszaki, one są troszeczkę bardziej wytrzymałe od tych pierwszych tam stosowanych w Fentach 824 jeszcze, no ale też tutaj się przez lata się wypracuje. Tu widać już też tulejka na siłowniku, także no troszeczkę jeszcze tutaj do zweryfikowania będzie. O, tutaj oś typu amerykańskiego tylna, tak zwany amerykański, no bo europejski to raczej czopy były tak jak tutaj w tym Masseyu, natomiast półosia, a tutaj z możliwością płynnej regulacji szerokości rozstawu kół. Chociaż jak ktoś tego nie używa i chciałby po tym czasie, na przykład 20 latach, bo ciągnik ma 20 lat, tak, to ruszyć, no to wyrazy moje współczucie, bo to jednak troszeczkę tutaj trzeba by się jednak gimnastykować i trochę siły użyć, ale gdy to coś faktycznie jest używane, że powiem od czasu do czasu, no to jakieś tam rozwiązanie jest, że można ten rozstaw sobie zwiększyć, zmniejszyć.
w zależności od potrzeb, w jakimś tam oczywiście zakresie. Ja pamiętam, jak kiedyś mieliśmy taką serię ciągników, które były wyprodukowane typowo na rynek amerykański, to jeszcze w tej starej masce 926, to one te półosie wystawały nawet bardzo mocno poza obrys ciągnika. Nawet były ucinane, żeby mieściły się w obrysie ciągnika i tamten możliwość regulacji naprawdę była bardzo, bardzo duża, no ale to wtedy wystawało dużo poza obrys ciągnika, no i to też nie mogło tak być, więc były nawet te osie obcinane, żeby tutaj można bezpiecznie w Polsce użytkować i żeby nie było sytuacji, że ktoś jedzie i wystającą półosią zahatrzy jakieś auto stojące na poboczu i je rozpruje, no albo nie daj Boże jeszcze jakiegoś gorszego zdarzenia by mogło wtedy być. Na ten moment zakończymy tutaj dyskusję o tym ciągniku. Zobaczymy, co powiecie z klienta. No i ja mam nadzieję, że będziemy naprawiać ten silnik. No i będzie można pokazać troszeczkę więcej materiału z naprawy tego ciągnika, no bo właściwie jako egzemplarz i model ciągnika dosyć udany, wdzięczny ciągnik i raczej jak ktoś taki ciągnik ma, to raczej się go nie pozbywa, chyba że jest do tego jakiś wyraźny powód, a szczerze mówiąc, jeżeli taki ciągnik pojawi się gdzieś w ofercie do sprzedaży, jest w dobrym stanie, to naprawdę dosyć szybko znika z rynku, no bo jednak są te modele poszukiwane przez potencjalnych klientów. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę. Oczywiście zapraszam do oglądania filmu na naszym kanale i łapkę w górę.